Zanim zacznę ten film, chciałabym zwrócić Waszą uwagę na trwające charytatywne zbiórki pieniędzy na pomoc ofiarom w strefie Gazy. Kryzys humanitarny sięga drastycznych rozmiarów, ale też nieustannie się pogłębia. Ofiarom brakuje nawet najbardziej podstawowych środków do życia, takich jak woda, jedzenie czy leki, co tylko pogarsza sytuację, ale w ogromnym stopniu utrudnia także lekarzom pomaganie rannym, chorym i cierpiącym. Każda, nawet symboliczna kwota wpłacona na zweryfikowaną zbiórkę pieniędzy na pomoc ofiarom ma ogromne znaczenie. Zachęcam Was do rozważenia wsparcia wiarygodnych fundacji, a linki do zaufanych zbiórek znajdziecie w opisie tego filmu. Hej wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj ponownie w podcaście, bo ten format już tutaj raz gościł. Dzisiaj znowu jestem z Wicią, którego już znacie. Siemeniu! Ale dzisiaj pójdziemy w zupełnie inną stronę i będzie to zupełnie inny podcast niż wcześniej, bo dzisiaj Wicia zada mi przeróżne pytania na temat Eurowizji i moich eurowizyjnych preferencji. Specjalnie z tej okazji przygotował sporo różnych pytań, których wcześniej ja osobiście nie widziałam, więc będą one dla mnie zaskoczeniem i będzie to coś w formie Q&A, ale stricte związane z Eurowizją, dzięki czemu będziecie wiedzieli, z kim macie do czynienia albo z kim już nie chcecie mieć do czynienia, no bo jednak znamy się dopiero od niedawna. Z tego co wiem, Wicia przygotował bardzo ciekawe te pytania, będą też trudne, na które odpowiedzieć będzie mi dosyć ciężko podobno, więc sama czekam, co z tego wyjdzie i oddaję głos Wici. Przede wszystkim witam kochani, po raz drugi słyszymy się na kanale. Zaczniemy od prostego pytania. Od którego roku oglądasz ESC i jakie jest Twoje pierwsze eurowizyjne wspomnienie? Ogólnie ja Eurowizję oglądam w sumie odkąd pamiętam, w takim sensie, że ten konkurs zawsze gdzieś tam w moim domu się przewijał i był oglądany. Natomiast takie pierwsze moje wspomnienie związane z Eurowizją to było jak w 2004 roku Lane Moje nie wygrało i byłam tym bardzo załamana wtedy. A tak świadomie oglądam Eurowizję od 2009 roku. No i właśnie wtedy zaczęłam oglądać już tak z taką pełną świadomością, co oglądam, po co oglądam, dlaczego oglądam. Więc to jest faktycznie taki mój rok przełomowy. Jakbyś miała wybrać, jakie jest Twoje top 3, top 5 eurowizyjnych piosenek wszechczasów? O Boże. Top 3, top 5, będzie ciężko wybrać z tak długiego okresu, jednak tylko 5 powiedzmy piosenek. Czy to musi być top 5, czy jak wymienię, nie wiem, top 7, to zwolnisz mnie z kanału, czy coś? Słuchaj, to jest Twój kanał, wymień ile chcesz, reguły ustalasz Ty. No dobra, zacznę może tak chronologicznie. Od tych takich najstarszych na pewno wymieniłabym tutaj Doris Dragović i Żelio Moja z Jugosławii. Z Jugosławii też wymieniłabym Hajde da Ludujemo, Tai Chi. Z takich późniejszych na pewno Zauwijek Moja zespołu No Name, Serbia i Czarnogóra 2005. Na pewno z Bośni i Hercegowiny Lejla, Hari Matahari, 2006 chyba rok to był. Z Bośni również 2009 rok, Bistra Woda. Na pewno też Chorwacja, Vukovic Mirusami, teraz mi się też przypomniało. Przede wszystkim tego typu piosenki i potem z takich późniejszych, z bardziej aktualnych lat na pewno muszę wymienić tutaj oczywiście Giona i właściwie obydwie jego piosenki, zarówno Répondez de moi jak Tout l'univers. Też na mojej liście takich moich najulubieńszych piosenek ever te dwie piosenki są. Na pewno bez wahania również Karia, Cha 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 z Finlandii. No i tegoroczne Barabadabastu ze Szwecji, właśnie Kaj, też z powodzeniem mogę tutaj na tę listę
dopisać. Okej, wymieniłaś tak naprawdę wszystkie piosenki, które są śpiewane w językach ojczystych, nie po angielsku. Chciałbym Cię zapytać, czy Twoim zdaniem reguła o śpiewaniu tylko w języku narodowym jest dobra i powinna wrócić, tak jak było kiedyś przed 98 rokiem, czy jednak powinniśmy zostać w tym stanie, w którym jesteśmy teraz? To jest dosyć trudne pytanie, bo nie chciałabym tutaj siebie samej wsadzić na minę, bo gdyby to tylko i wyłącznie ode mnie zależało, no to ja praktycznie zawsze wolę piosenki w językach narodowych właśnie. Natomiast no wydaje mi się, że gdyby tutaj była taka zasada, takie ograniczenie, że tylko te języki narodowe, no to też ograniczałoby to wolność artystyczną właśnie tych wszystkich twórców. A wydaje mi się, że też nie o to w tym chodzi i artyści powinni mieć wybór, czy oni chcą tworzyć w takim języku, czy w innym. Więc myślę, że po prostu powiem tak, że ja zawsze wolę piosenki w językach narodowych i cieszę się, że jest taki trend, że tych piosenek obecnie znowu jest coraz więcej. Ale myślę, że chyba lepiej jest, jeżeli zostawimy to tak jak jest i ten angielski też będzie dozwolony, czy jakikolwiek inny język nie związany z narodowością danego artysty, no bo to jednak będzie jakaś tam wolność wyboru dla tych twórców. Trochę pół żartem, pół serio. Kto jest Twoim zdaniem najprzystojniejszym mężczyzną na Eurowizji ever? No to pytanie nie jest trudne dla mnie osobiście, bo myślę, że tutaj bez dłuższego zawahania powiem, że Jakob Sky z tego roku. Natomiast no też trzeba przyznać, że było sporo naprawdę pięknych zarówno kobiet, jak i mężczyzn, jak i osób niebinarnych generalnie. Także tutaj, żeby też nikt nie poczuł się tym urażony, ale no mój wybór jest jeden na ten moment i ja się będę tego trzymać. Okej, a tak Twoim zdaniem, jaki był najlepszy staging w historii ESC? Szczerze mówiąc, no to jest mega trudne pytanie, bo tych stagingów no to były już setki, ale chodzi o taki staging najlepszy, który mi się najbardziej podobał, czy taki najbardziej przełomowy, czy... Nie, taki, który Ci się najbardziej podobał. Który mi się najbardziej podobał. Przychodzi mi do głowy na przykład staging Ukrainy 2024, Jerry i Aliona. Tak, to było 2024, Tereska Maryjka. Na pewno to, bo tam była masa takich świetnych ujęć, w ogóle praca kamer i wyglądało to naprawdę, naprawdę dobrze. Tylko pytanie, czy najlepszy staging na Eurowizji ever? No nie wiem, czy aż tak, ale z drugiej strony nie wiem, czy był taki staging, który oglądając Eurowizję ja bym czuła, że wow, to jest tak inne niż wszystko, co widziałam do tej pory, że uznaję to za najlepszy staging ever, bo myślę, że po prostu takich bardzo, bardzo dobrych stagingów było bardzo dużo po prostu przez całą historię Eurowizji, więc no nie wiem, no ciężko mi powiedzieć. Na przykład takim bardzo przełomowym stagingiem było dla mnie Estonia 2018 to było, jak było La Forza. Chyba 18 rok to był. Na tamten moment to się wydawało takie przełomowe i wydaje mi się, że to można też podciągnąć pod odpowiedź na to pytanie. Ale myślę, że nic innego ja tutaj nie uszyję za bardzo, jeżeli chodzi o takie... Przejdźmy może trochę z ESC do preselek do ESC. Które z preselekcji Twoim zdaniem są najlepsze? Ale najlepsze w sensie, że ja najbardziej lubię, czy najlepiej zorganizowane, zrealizowane? Powiedzmy, że takie, które najbardziej Ci się podobają. No to na pewno wymienię tutaj UAMKO, to na pewno, zwłaszcza te ostatnie lata. Uważam, że tam jest super poziom i bardzo mi się dobrze to ogląda. Z takich typowo moich prywatnych, personalnych upodobań to na pewno wymienię PZE i ogólnie preselekcje serbskie, które ja oglądam jakby w różnych formach i pod różnymi postaciami praktycznie od samego początku mojej przygody w ogóle z oglądaniem Eurowizji, bo ja
No, oglądam je właściwie od momentu, jak w 2010 roku one się nazywały jeszcze Tripa 1 za Oslo i było 3 artystów i jeden miał właśnie do Oslo pojechać Serbię reprezentować. Takie mam też jakieś sentyment do Dory na przykład, pomimo że tam w ostatnich latach zwłaszcza to najczęściej za dużo ciekawego nie ma. Na przykład też mołdawskie preselekcje, które są zawsze kopalnią memiczności. Też lubię je oglądać po prostu jako guilty pleasure, także... Skoro jesteśmy już przy preselekcjach, nie ograniczając się do liczby, jakie są Twoim zdaniem najlepsze piosenki z preselek? Ever. Oczywiście takie, które nie wygrały, tak? Tak. No, ciężko, bo tego to jest w ogóle już bardzo dużo. Dlatego nie ograniczamy liczby. No ale to mimo wszystko ja bym mogła siedzieć i wymienić, nie wiem, ze 100. No ale dobra, pierwsza taka, która automatycznie przychodzi mi do głowy od razu, no to oczywiście Livoimainen zespołu Kuma właśnie z Ułamko 2023. To jest takie moje top 1. To mogę powiedzieć na pewno. Przychodzi mi do głowy na przykład też z sezonu 2023 Ekoinimai z Norwegii. Co jeszcze? Teraz mi przyszło do głowy na przykład z Dory. Nie pamiętam, który to był rok. 2022 albo pierwszy. Kambi. Piosenka nazywała się Zalublien. To też na pewno bym wymieniła tutaj, jeżeli chodzi o takie najlepsze piosenki ever. Ale myślę, że kurde, no dużo można by było tego wymieniać. Tak jak na przykład z Dory też piosenka, tylko nie pamiętam jak to się nazywało. Pamiętam, że to Nina Kralić. Rijeka. No Rijeka. To też, to bym na pewno wymieniła. Też z sezonu 2023 na przykład Filip Balosz, Nowy Plan, Drugi San, to też. Tutaj no wymieniam głównie takie z ostatnich lat, bo po prostu najlepiej je pamiętam. A gdyby się tak zastanowić, to podejrzewam, że mogłabym wymienić bardzo dużo. Także no zatrzymam się tutaj chyba, bo mogłabym jeszcze tak z 5 godzin siedzieć. Okej, jesteśmy w sezonie preselekcyjnym teraz. Czy śledziłaś, jakie propozycje są zgłaszane do polskich preselekcji, do przyszłorocznej Eurowizji? Chodzi mi o to, czy śledziłaś, jacy artyści ogłaszali, że się zgłaszają? No gdzieś tam mi coś przeleciało parę razy, ale teraz, żeby wymienić konkretnie, to byłoby mi no ciężko. Na pewno oczywiście Przemek Kucyk z piosenką Polska górą. Nie wiem, czy on się w końcu zgłosił. Okej, ale tak, żeby wymienić więcej... Wiem, że ktoś jeszcze mi tam przelatywał właśnie, taki, kogo kojarzyłam, ale żeby teraz sobie przypomnieć, to ciężko. No jedną taką osobą, którą chyba nawet wspólnie gdzieś tam rozmawialiśmy, nie jest Magdalena Tull, która była kiedyś na Eurowizji. A, no rzeczywiście, tak. No to możliwe, że to właśnie o niej myślałam, że ktoś mi tam przeleciał jeszcze, ale tak ogólnie to więcej nie kojarzę. Znaczy pewnie gdzieś widziałam, ale możliwe, że gdzieś mi to po prostu uleciało już z głowy, a że ja już wspominałam Wam, że ja mam takie 2 chomiczki puchate zamiast mózgu, no to możliwe, że po prostu te chomiczki gdzieś tam w trocinach to... Okej, to jak już jesteśmy przy Polsce, to zostańmy. Co sądzisz o polskich występach na SC? One Ci się podobają, nie podobają? Jesteś fanką, nie jesteś fanką? To zależy też, co rozumiemy przez polskie występy, no bo występ ma wiele aspektów, bo to jest i piosenka, i jakieś tam wrażenia wizualne, i wykonanie właśnie wokalne, więc tutaj no w zależności od aspektu, no to ja mam różne zdania, a też weźmy pod uwagę, że polskie występy, no to jest kawał historii, to nie są 2-3 występy, tylko wiele lat. I one też na przestrzeni lat bardzo się zmieniały. Co ja myślę? Przeważnie mam wrażenie, że mamy problem, jeżeli chodzi o odbiór wizualny i jeżeli chodzi o stagingi,
że jakoś to po prostu nie gra, zwłaszcza no może nie to, że w ostatnich latach, bo w sumie my ten problem to mamy odkąd pamiętam, poniekąd. No bo już w 2010 roku go mieliśmy, czyli tak, no to całkiem w sumie logiczne. Ogólnie wydaje mi się, że my mamy problem z tym, żeby pokazać na scenie daną piosenkę, tak żeby wizualnie to się dobrze oglądało i żeby dobrze to współgrało właśnie z danym utworem. Natomiast no, jeżeli chodzi o polskie występy, na przykład, no nie wiem, wokalnie, wydaje mi się, że raczej na przykład pod tym względem nigdy chyba nie daliśmy na Eurowizję z Polski nikogo, kto naprawdę jakoś tragicznie po prostu by wył i byłby zapamiętany z tego wycia, tak jak, nie wiem, Manel Navarro ze swojego słynnego For Your Lover. To na przykład jest aspekt pozytywny. Znaczy, no oczywiście bywały występy, gdzie było gorzej i lepiej wokalnie w Polsce, ale raczej to jest na plus, więc tu ciężko tak wszystkie te aspekty włożyć do jednego worka i jeszcze biorąc pod uwagę, jak wiele tych występów jest, więc takie jednoznaczne zdanie, no to ciężko mieć. A propos Manela Navarro, bo taka refleksja mi się przypomniała, że w moim mieście, w lokalnym radiu bardzo często ta piosenka leci. A mieszkasz w Hiszpanii? No nie mieszkam w Hiszpanii jednak mimo wszystko. No dobra, no spoko, no tyle to ja wiem. No właśnie dziwi mnie to pytanie twoje, bo ty wiesz, gdzie ja mieszkam dokładnie, no nie jest to Hiszpania. Okej, ale już jak padło to Do It For Your Love'a, to przyszło mi do głowy jedno pytanie. Jakie masz swoje guilty pleasure z Eurowizji? Ja mam w ogóle cały kraj taki guilty pleasure, znaczy w sensie to jest kraj, który bardzo często takie piosenki guilty pleasure na Eurowizję daje i dawał. Nie wiem jak będzie w przyszłym roku, czy tak będzie, ale jest to Mołdawia, która bardzo często wystawiała na Eurowizję takie piosenki bardzo, że tak powiem, niezobowiązujące, proste, zabawne. Rzadko były one jakieś bardzo ambitne, ale które no, najczęściej po prostu bawiły w taki prosty sposób, były zabawne i bujające, więc na pewno mogłabym wymienić bardzo dużo piosenek z Mołdawii. Na przykład, jeżeli chodzi o Mołdawię, to od razu mi przychodzi do głowy z takiej kategorii Guilty Pleasure z 2010 roku to było Sunstroke Project Runaway? Tak. No co był Epic Sax Guy. No to na przykład ta piosenka. Właśnie ten Epic Sax Guy mi się teraz przypomniał, ponieważ no muszę też prywatę wyznać, że w mojej szkole był chłopak, który grał na saksofonie i grał nieustannie to Sunstroke Project to Runaway i to nie będę tutaj wokalizował. Ale właśnie ten fragment tego Epic Sax Guy'a po prostu to mi się tak wyrwało i mi się tak to po prostu zaorało w pewnym momencie. Ale tak to jest jak najbardziej guilty pleasure. Jeszcze z takiej kategorii stricte guilty pleasure przychodzi mi na przykład do głowy Windows z Finlandii, No Rules z 2024 roku, tak? No to na pewno też. No i generalnie to też myślę, że musiałabym się dłuższą chwilę zastanowić, ale to są takie moje pierwsze dwa strzały, jeżeli myślę o guilty pleasure, no to tak. Okej, to przejdźmy do innej kategorii występów, bo uważam, że trzeba te kategorie rozgraniczyć. Jakie twoim zdaniem są najbardziej memiczne występy w historii Eurowizji? Ale mówimy o takich występach, które miały nie być memiczne, a wyszły memiczne, czy takie joke entry bardziej? Znaczy myślę, że zostajmy przy tych, które nie były memami intencjonalnie, czyli które nie miały być memami, no ale wyszły memami. No to tutaj myślę, że można sięgnąć do Polski i na przykład wziąć Rafała Brzozowskiego i The Ride, na pewno Blankę i Solo też można tutaj wymienić, no bo Bejba. Poniekąd można by było tutaj nawet i Krystiana Ochmana i piosenkę River wymienić, chociaż no, tam głównie memiczne okazały się te cudowne, wspaniałe nakładki
właśnie, które widzieliśmy. A czy sama piosenka stała się jakimś memem? Myślę, że nie, ale może występ bardziej, ale głównie chyba same te nakładki, bo no mimo wszystko. I skorzystam z tego, że pomysł mi bardzo dobry przyszedł, bo byłam dzisiaj w gruzińskiej restauracji. Jadłam bardzo dobre gruzińskie haczapuri. I powiem, że takim występem na przykład była piosenka You, Tornike Kipiani 2021 i to nie miało absolutnie być śmieszne, a mnie to po prostu jakoś tak, no nie wiem, no ale no tak, to bym wymieniła. Okej, powiedzieliśmy sobie trochę o Polsce, to ja bym do niej wrócił teraz. Załóżmy, że jednego dnia zdarzy się cud, Polska nie jest krajem memem, wygrywamy Eurowizję. Twoim zdaniem, jakie miasta miałyby szansę konkurować o miano gospodarza Eurowizji? No musiałabym się mocno zastanowić i przede wszystkim przepatrzeć sobie, które miasta w ogóle dysponują takimi arenami, na których takie wydarzenie mogłoby się odbyć. Tak rozmawialiśmy jakiś czas temu, że na przykład Warszawa to nie, bo tam nie ma areny odpowiedniej do tego. Nie wiem w sumie, ale no jeżeli tak mówisz, to tak pewnie jest. Znaczy, jeżeli o mnie chodzi, no to ja uważam, że Eurowizja, jak Polska wygra, no to nawet nie to, że powinna, tylko musi odbyć się w Łodzi. Najlepiej u mnie na działce. Zrobimy sobie grilla, kupię jakiegoś browarka i będzie fajnie. Ja myślę, że każdemu będzie to odpowiadało, ale tak już na serio. To znaczy nie wiem, czy Łódź nie byłaby wcale takim... Nie wiem, no mogłaby całkiem być niezłym kandydatem ze względu na dobre skomunikowanie z resztą kraju. Myślę, że arenę też byśmy mieli, no bo na Atlasie, tylko nie wiem jak tam jest z ilością miejsc. Zdaje się, że tam jest na pewno kilkadziesiąt tysięcy. Nie chcę teraz skłamać, czy tam jest 12 czy 16. Jest to na pewno wiele tysięcy. Czy w mojej opinii by się udało? Nie wiadomo, wiesz, to też jest kwestia, jak położą scenę, jak te ekrany położą. To jest wszystko no, do przemyślenia, ale myślę, że Atlas Arena wielkościowo, no pytanie jak... Widzisz, i to jest właśnie to, że na Atlasie musieliby się zastanawiać, jak położyć scenę i tak dalej. A u mnie na działce jakby grilla zrobili, to byle gdzie postawisz na trawniku, byle po prostu nie na grządkach i będzie git, no. Także ja nie widzę w ogóle minusów. Kiedyś pamiętam, był taki mem, nie wiem czy ty pamiętasz, że jak San Marino miało wygrać Eurowizję, tylko nie pamiętam czy to było przy Chrysalide czy przy Adrenalinie, któryś to był rok w każdym razie, że Valentina Monetta u siebie w ogrodzie zorganizuje. Pamiętam tego mema, tak. No ale no tak już mówiąc szczerze, no to nie wiem, no musiałabym usiąść, popatrzeć na liczby, popatrzeć na to, jakie wymagania ta arena w ogóle musi spełnić, sprawdzić, w których miastach są takie areny, które spełniają takie wymagania, więc to jest pytanie, które wymaga chwilę pomyślenia, no nawet nie chwilę, ale zapoznania się z pewnymi danymi, których ja w głowie no nie mam. Dobra, a jeszcze w innej kwestii. My się już trochę znamy, tak nie będziemy ukrywać, ale pytanie, czy widzowie na tyle znają. Czy ty wolisz piosenki szybsze, czy może wolniejsze, jakieś ballady? Ja ogólnie raczej, niby tak w teorii, preferuję raczej szybsze piosenki, takie oryginalne, bardziej energiczne, takie mocne wręcz, ale to nie znaczy, że ja w ogóle nie lubię ballad, no bo nawet jak wymieniałam Ci moje ulubione piosenki z Eurowizji ever przed chwilą, no to tam nawet powiedziałabym, że więcej chyba było ballad niż tych szybkich piosenek, właśnie w tych, które wymieniłam. No nie wiem, no z zasady i z reguły ja raczej wolę szybkie piosenki, ale to nie jest tak, że ja wybiorę jakby zdecydowanie szybkie, bo ballady też potrafią mnie bardzo mocno przekonać. Masz w głowie taką piosenkę, która była uważana za słabą, ale poprzez staging została wybita? Albo nawet odwrotnie, że była bardzo dobra piosenka, ale staging ją totalnie pogrążył. Trudne. Znaczy, bo w sumie to co roku takie piosenki są, które bardzo mocno zyskują stagingiem, albo które okazują się kompletną klapą, bo po prostu staging okazał się
no zły, tak jak Szyny i Tory. Z takich piosenek, które zdecydowanie zniszczył staging, a miały potencjał, no to przychodzi mi pierwsza do głowy od razu Ronela Hayati z Albanii z piosenką Secret. Nie wiem, który to był rok, 2022, trzeci? Na pewno drugi, bo pamiętasz, że ona tańczyła na tle tego... Kloca. No ja nazwam go pajacem, no ale wiemy o co chodzi. Słońca turyńskiego. No to tak, no ta piosenka na pewno została po prostu zmiażdżona tym stagingiem. Sama w sobie ta piosenka, ona w ogóle też no, jest taka, że po prostu łatwo ją zaorać. To jest utwór z kategorii po prostu, że za 100 razem już po prostu nie da się słuchać. No i niestety raz, że został zepsuty revampem, a dwa, że tym stagingiem. I jeszcze o ile sam revamp nie był aż tak straszny, bo on aż tak bardzo tej piosenki nie popsuł. No trochę może tam faktycznie ona była gorsza. Ja wolałam pierwotną wersję, no ale staging tragicznie to zepsuł. I jak już jesteśmy właśnie przy tym roku 2022, no to taką piosenką jakby w odwrotną stronę było na przykład Trenuletul. Przy czym tutaj od razu powiem, że ja w tę piosenkę wierzyłam praktycznie od razu i od razu ona była praktycznie u mnie zwycięzcą właśnie w 2022 roku i do dzisiaj jest. Co prawda to jest taki zwycięzca rotacyjny, no ale jednak. Więc ja tę piosenkę od początku kochałam bardzo i nadal kocham, ale wydaje mi się, że w oczach właśnie fandomu ta piosenka zyskała w momencie, kiedy została wykonana na żywo, bo do tego momentu miałam wrażenie, że w ogóle ludzie przeważnie to nawet nie stawiają za bardzo na to, że Mołdawia może wtedy wejść do finału. Nawet w przewidywaniach bukmacherskich tak było, że to gdzieś tam na granicy było, jeżeli chodzi o miejsca, a koniec końców wynik był wow. I wydaje mi się, że staging, ta energia, samo to wykonanie, właśnie ta autentyczność i to się okazało, no super. Okej, mam taki jeden hot take, bo wspomniałaś o Roneli Hayati i o rewampie. I ja mam takie wrażenie, że Albania z tymi rewampami tak dziwnie zawsze wychodzi, że oni póki trzymają się pierwotnej wersji, to jest wszystko w porządku, a gdy wchodzą w te rewampy, to zaczyna być jakiś problem, oni zmieniają język często, ale też bym chciał Ciebie zapytać, czy Ty uważasz, że te rewampy Albanii są w ogóle potrzebne? Uważam, że nie. Nie są im potrzebne w 90% przypadków i właśnie w 90% przypadków zazwyczaj Albania wychodzi na tym gorzej, jak zrobią revamp, a już zwłaszcza jak zmienią język na angielski, to w ogóle język albański, to jest moje prywatne zdanie, jest tak zajebisty, że gdybym miała wymienić top, nie wiem, 5 albo top 3 moich ulubionych języków, jeżeli chodzi o brzmienie z całego świata, to albański byłby, podejrzewam, że gdzieś w top 3, o ile nie na pierwszym miejscu, bo ten język po prostu brzmi cudownie. Więc pozbywanie się go z piosenek to jest po prostu, to powinno być karalne. I za to się powinno po prostu iść do więzienia albo przynajmniej na dołek na Pomorskiej z W11. Dobra, skoro jesteśmy już przy tekstach, przy zmianie języków, jaki jest Twoim zdaniem najlepszy tekst piosenki z Eurowizji ever? No trudne, powiem Ci. Dobra, pierwsze co mi przyszło do głowy, jak usłyszałam to pytanie, to na pewno piosenka Non mi avete fatto niente z Włoch, 2018 chyba, tak, rok? Uważam, że tekst był bardzo dobry, taki, który faktycznie, przynajmniej w moim przypadku, był taki, no może przełomowy nawet, w sensie, że on mi jakoś coś uświadomił i uważam, że też był potrzebny społecznie wtedy, to na pewno bym wymieniła. Na pewno tekst do Tout l'univers Giona, który też jakby personalnie bardzo do mnie przemówił i też, no myślę, że jeżeli tekst przemawia w tak mocny sposób do słuchacza, no to musi być dobry.
Myślę, że takim tekstem wartym wspomnienia na pewno było Incorpore Sano, właśnie z 2022, Konstrakty z Serbii, no bo to był tekst, który też spowodował w ogóle nawet poza Eurowizją i fandomem eurowizyjnym takie szersze dyskusje społeczne właśnie na temat tego ubezpieczenia zdrowotnego wśród artystów, co no jest powszechnym problemem właśnie w tamtym regionie i zwrócił bardzo mocno uwagę na ten problem, więc myślę, że to jest cecha też dobrego tekstu, jeżeli powoduje jakieś przemiany społeczne, jakieś refleksje ogólnie społeczne i myślę, że to chyba tyle, co mi przychodzi teraz do głowy. Chociaż jeszcze może bym wymieniła to, co jest takie bliskie, myślę, naszemu pokoleniu, generalnie pokoleniu właśnie ludzi, powiedzmy, młodszych bardziej niż starszych na ten moment, takich w wieku produkcyjnym, że tak powiem. To na przykład tekst Carpe Diem, Joker Out. Myślę, że też tylko ten tekst jest taki nieoczywisty i trzeba chwilę nad nim posiedzieć, żeby zrozumieć, dlaczego on jest wyjątkowy, ale przyszedł mi właśnie do głowy w tym momencie, więc myślę, że nie bez powodu też. Okej, to teraz przejdźmy do piosenek, które tego tekstu za dużo nie mają, a jak nawet mają, to może nie jest on jakiś wybitny. Co uważasz o piosenkach zaliczanych do tak zwanego nurtu bab z bopami, chłopów z bopami? Co o tym sądzisz? Znaczy, ja nie jestem ogólnie fanką, że tak powiem, ale to nie jest tak, że ja po prostu z zasady, jak widzę babę, czy chłopa, czy kogokolwiek z bopem, to już od razu jestem na nie, no bo są też bopy, które ja bardzo lubię i nawet nie trzeba daleko szukać przykładu, bo nawet taka Erika Wikman z tego roku, no jej piosenka to jest książkowy przykład takiego bopa właśnie, a uważam, że była zajebista ta piosenka, więc to nie jest tak, że z reguły po prostu jestem zawsze na nie, ale przeważnie mam wrażenie, że te piosenki często to jest taki przerost formy nad treścią, że to jest często robione po prostu jak odcinane z jakiegoś szablonu i że one za dużo nie wnoszą. No, to nie jest jakby mój ulubiony na pewno gatunek muzyczny na Eurowizji. Tendencja jest taka u mnie, że raczej jestem na nie, ale nie tak, że w 100%. No. No i też Fuego poniekąd, powiedzmy, było pierwsze, bo tak naprawdę od Fuego się te bopy takie bardzo mocne zaczęły. Tylko właśnie z Fuego jest taki problem, że Fuego było pierwsze i potem większość tych bopów to było po prostu odcinanie jakby kuponów od tego Fuego i od sukcesu właśnie Fuego. I one były bardzo podobne, jakby robione, lepione z tej samej gliny, że tak to ujmę. I po prostu ten koncept, ten konkretny Fuego szablon już się tak zaorał, że już tego typu bopy są dla mnie no niejadalne, no. Okej, a propos Eleni Foureira, bo często się słyszy, że ona mogłaby wrócić na ESC, a jakbyś ty miała kogoś wymarzonego, kogo byś chciała, żeby wrócił na ESC, kto by to był? No trochę tego by było, no. No musiałabym trochę wymienić, natomiast no trudne jest to pytanie, no bo naprawdę jest dużo takich artystów. Tych, o których ja już dzisiaj mówiłam, na pewno oczywiście Gion, czy to z Albanii, czy ze Szwajcarii, bardzo bym chciała, żeby wrócił. Czy to Kai ze Szwecji albo z Finlandii, bardzo chętnie. Czy to Karia, też jak najbardziej. Kto mi przychodzi do głowy jeszcze, to na przykład Sanja Vucic ze Serbii. Tylko że tak, ona no w sumie była raz solo i raz z zespołem na Eurowizji. No właściwie 2 razy była z zespołem, no tylko że raz się Eurowizja nie odbyła, no to tego jakby nie zaliczam. No ale de facto no była 2 razy, tak? Tylko że pierwszy raz jakby ona była solo z zupełnie inną muzyką niż ona teraz właśnie solowo robi, bo ona teraz właśnie robi bardzo dużą karierę solo na Bałkanach i bardzo chętnie bym ją zobaczyła, bo to jest babka, która ma taką charyzmę i jednocześnie ma mega talent, że ja bardzo bym chciała, żeby ona wróciła kiedyś na Eurowizję.
ale myślę, że mogłabym jeszcze wymienić naprawdę dużo takich przypadków. Okej, teraz wezmę takie preludium do innych pytań, ale ciekawi mnie, jaka twoim zdaniem, ponieważ w ostatnich latach było dużo inb związanych z Eurowizją, jaka twoim zdaniem była najciekawsza inba ever na Eurowizji? Myślę w ogóle, że tych inb to jest w ogóle coraz więcej z roku na rok i że jak wspominam te Eurowizje takie właśnie sprzed wielu lat, to tego tyle nie było. Było jakoś tak spokojniej, ale to jest pewnie w dużej mierze też wina mediów społecznościowych, dostępności internetu, która jest coraz większa i na pewno większa niż, nie wiem, 10-15 lat temu. Ale taką najciekawszą inbą, która mi teraz przychodzi do głowy, to było jak Serbia i Czarnogóra były jednym krajem i oni jakby co roku raz wysyłał jednego roku czarnogórski nadawca swojego reprezentanta, a potem serbski. I w pewnym momencie im się to wykrzaczyło, bo Czarnogórcy chcieli jakby 2 razy z rzędu swojego reprezentanta wystawić i to był właśnie zespół No Name, ci od Załówiek Moja. I Czarnogóra chciała, żeby oni jakby jechali 2. rok z rzędu, na co Serbia bardzo się spieniła. I to jest bardzo ciekawa inba, także pod tym względem, że tam w tle jest w ogóle jakby rozpad tych państw jako jedności, które były właśnie jednym państwem, Serbia i Czarnogóra. I nawet ta piosenka, która teoretycznie miała właśnie być od czarnogórskiego nadawcy 2. raz pod rząd wysłana, też od zespołu No Name. Piosenka nazywała się Moja Lubawi i ta piosenka, z tego co pamiętam, to była nawet takim nieformalnym hymnem jakby tej rewolucji całej, więc to jest bardzo ciekawy temat i w ogóle dajcie znać, bo może chcielibyście, żebym ja zrobiła na przykład taki film dokumentalny o tego typu wydarzeniach albo o tym konkretnym i właśnie o czymś takim Wam opowiedziała. Powiem wam szczerze, wam słuchaczom, że ja bym bardzo chętnie o tym słyszał, bo ta historia jest bardzo ciekawa, ja o niej niewiele wiem, a to też się skończyło tym, że Serbia i Czarnogóra ogólnie na tej Eurowizji 2006 głosowała, chociaż nie miała swojego reprezentanta, także naprawdę no mógłby powstać taki odcinek na kanale, bo myślę, że to jest bardzo ciekawa sprawa. Okej. Powiedzieliśmy sobie o inbach, no generatorem inb w ostatnich latach jest głównie EBU i chciałbym Cię zapytać o slogany, ponieważ od jakiegoś czasu sloganem Eurowizji jest co roku ustalony United by Music. Już mniejsza o jego dewaluację, tylko pytanie, czy to odejście samo w sobie od tego, że co roku wybieramy inny slogan, do zostawienia corocznego United by Music jest dobre, czy jest złe? Zostawienie samego United by Music w ogóle już teraz się bardzo źle kojarzy, bo jak ja słyszę United by Music, to od razu mam odruch wymiotny. Dla mnie to jest bardziej Srunited by Music w tym momencie. Natomiast ja myślę, że fajniej było mimo wszystko, jak te slogany się zmieniały i one mogły w jakiś sposób też odzwierciedlić zmiany, jakie zachodzą w konkursie, czy jakieś zmiany społeczne. Fajne to było, jak te slogany były co roku inne. Przy czym to nie jest dla mnie aż takie kluczowe. Slogany są dla mnie dosyć neutralnym takim aspektem. To nie jest tak, że ja jakoś bardzo przywiązywałam do nich swoją uwagę, ale mimo wszystko wydaje mi się, że jakoś tak więcej radości to miało, jak te slogany się zmieniały i Zbliżamy się powoli do końca, ale jeszcze mamy takie dosyć ciekawe pytania. Jak pod względem piosenek, tylko piosenek, oceniłabyś ostatnie lata od 2021 roku? Ale tylko pod kątem piosenek, czy pod kątem jakby występów, czy organizacji? Znaczy myślę, że pod względem organizacji my nie jesteśmy w stanie, no bo organizacja organizacji nierówna. Wiemy, co było z Pajacem Turyńskim, wiemy, co było z... pod względem organizacji, pod względem atmosfery w Malmö, dlatego myślę, że zostajemy tylko pod względem piosenek.
Dobra, pod względem piosenek to na pewno zwycięzcą tutaj będzie 2023 rok, to jest pierwsze miejsce. Drugie miejsce, tutaj się waham i chyba dam ex aequo 2025 rok bieżący i 2021, bo tutaj no nie wiem, który jest lepszy. O, jeden i drugi moim zdaniem bardzo dobry poziom. Potem 2024 rok i na końcu chyba 2022, chociaż tam też nie było jakoś dużo bardzo takich tragicznych piosenek. Myślę, że jeżeli chodzi o Eurowizję w ogóle od 2021 roku, to całkiem fajny jest ten poziom, bo rzeczywiście wcześniej bywały na przykład takie lata, gdzie było bardzo dużo asłuchalnych dla mnie piosenek, a tutaj od 2021 roku no takiej edycji w sumie nie było, żeby była jakaś tragiczna, absolutnie. Może też warto wspomnieć, że my o tym też trochę podczas pierwszego podcastu wspominaliśmy, także możecie sobie to też odsłuchać podczas naszej pierwszej rozmowy, ale teraz też fajnie było o tym wspomnieć. Okej, to ja Cię zapytam o to, ponieważ wymieniliśmy kilkudziesięciu artystów. Na pewno masz inne piosenki poza tymi eurowizyjnymi, tych artystów, które słuchasz. I chciałbym się zapytać, jakie przykłady tych piosenek mogłabyś nam polecić? I to jest najtrudniejsze pytanie, chyba, jakie dzisiaj dostałam, jeśli mam być szczera. Dlatego zostało na sam praktycznie koniec. No bo tych piosenek są po prostu setki i serio takich artystów, których kojarzę z Eurowizji i ich słucham, to jest no mnóstwo przez te wszystkie lata. Myślę, że spokojnie, na luzie, to ja bym mogła, nie wiem, 200 piosenek takich wymienić. Myślę, że spokojnie, o ile nie więcej, bo 200 to tak lekką ręką byłabym w stanie. Wymieniałam na pewno Giona, więc na pewno ja bym tutaj jego siluet wymieniła. Wymieniałam wcześniej wśród takich moich ulubieńców też Kai i ich piosenki też mogłabym polecić w bardzo dużej ilości. Tutaj musiałabym odesłać Was do filmu właśnie o Kai typowo i tam też nawet jest playlista z moimi ulubionymi ich piosenkami. Właśnie w opisie jest link, także też możecie sobie zajrzeć. Na pewno piosenki Kari, gdzie też musiałabym bardzo dużo wymienić, bo no też jest tego sporo. Piosenki Sani Vucic chociażby, właśnie teraz jak ona robi solową karierę. Mnóstwo piosenek Severiny, która tak samo no, nadal karierę robi, nadal nagrywa. No teraz już trochę mniej w ostatnich latach, ale no mimo wszystko. No ja myślę, że takich przykładów to jest naprawdę, naprawdę dużo. Co mi przychodzi jeszcze do głowy, to na przykład Dino Merlin, który też był na Eurowizji, a który ma przepotężną karierę od lat 80., a nawet 70. i nawet te stare jego piosenki, znaczy no ja w ogóle takie starsze piosenki właśnie z czasów Jugosławii uwielbiam i kocham i słucham tego jakby tak normalnie, tak na co dzień, więc tutaj też polecę, może nie konkretne jakieś tytuły, bo gdybym miała w ten sposób teraz siedzieć i wymieniać po prostu tytuły wszystkich tych wykonawców, których teraz wymieniłam, no to siedziałabym i przez 2 godziny bym wymieniała, ale tu na pewno mogę też właśnie powiedzieć, że Dino Merlin jest godny polecenia. Na pewno z takich przykładów też trochę bliżej Polski to chociażby z Ukrainy Go A albo Melowin. Oni też moim zdaniem spoza jakby tej eurowizyjnej stawki te ich piosenki są mega super. Też wcześniej wspominałam na przykład o piosence Leila, to też mogę powiedzieć, że tutaj jeżeli chodzi o Hari Matahari to też jest podobny przypadek co Dino Merlin, też kariera od no właściwie równolegle tych samych lat, też 80., 70. i też mnóstwo piosenek, ale to
Są, myślę, specyficzne klimaty, ale no to są moje klimaty, więc o tym mówię, także nie wiem, więcej chyba nie dam rady wymienić tak z biegów, szczerze mówiąc. Okej, finiszujemy ostatnie pytanie. Zaczęliśmy od początków Twoich, czyli Twoich pierwszych wspomnień, Twoich ulubionych piosenek. To skończmy na ulubionym kraju. Jaki jest Twój ulubiony eurowizyjnie kraj? Bez wahania Bośnia i Hercegowina, której niestety na Eurowizji już nie ma i prędko nie będzie. I myślę, że przy obecnej sytuacji może to dobrze, że nie wracają. Natomiast Bośnia i Hercegowina na Eurowizji to jest taki kraj, z którego ja sobie osobiście nie przypominam piosenki, która byłaby zła. Gdybym miała robić takie swoje eurowizyjne top 100 ever, wszechczasów, to podejrzewam, że 3/4 piosenek z Bośni, jakie kiedykolwiek Bośnia na Eurowizję wysłała, to by się na tej mojej playliście takiego top 100 znalazło, więc myślę, że Bośnia tutaj absolutnie tak, to jest mój ulubiony kraj. Myślę, że mogłabym też powiedzieć na pewno o Ukrainie, która jest bardzo podobnym przypadkiem. Oni na Eurowizji są do dzisiaj i powiem szczerze, że tutaj też praktycznie co roku jest dobra piosenka. Są oczywiście takie, które mi się mniej podobały, ale nadal to były dobre piosenki i myślę, że faktycznie oni świetnie sobie na Eurowizji radzą. Ja jeszcze tak adwocem do Bośni, bo w sumie jakbyście też nam dali znać, bo Bośni historia ogólnie też jest ciekawa. Oni na Eurowizję zaczynali w ogóle jeździć w trakcie wojny w Jugosławii i pierwsza piosenka z Fabul Svieta, to pamiętam, ale ja tak adwocem do tego powiedziałeś, że nie było żadnej słabej piosenki z Bośni, ja jedną znam. To było Pokuszaj w 2008 roku. Dobra, przepraszam, rypnęłam się. Okej, masz rację, to nie lubię tej piosenki strasznie. Dziękujemy bardzo. Przede wszystkim ja dziękuję, że po raz kolejny mogłem brać udział w filmiku na Agulkowizji. Tym razem trochę w roli ankietera, ale też swoje dopowiadałem. Dziękuję Ci, Agulka, za zaproszenie po raz kolejny. No i mam nadzieję, że kolejne filmiki będą się klikały bardzo dobrze. Już za chwilę zaczynamy sezon preselekcyjny. I myślę, że będziemy mieli bardzo, ale to bardzo dużo kontentu do skomentowania. Dzięki. Ja też dziękuję. Mam nadzieję, że miło Wam się tego podcastu słuchało. Mam nadzieję też, że Was nie zanudziłam swoimi odpowiedziami. Dajcie oczywiście znać, co sądzicie zarówno o tym filmie, jak i może też chcielibyście się podzielić swoimi odpowiedziami na te pytania, na które ja odpowiadałam. Bardzo chętnie poczytam wszelkie komentarze. Nie zapomnijcie o łapeczkach w górę, o subskrypcjach, o właśnie napisaniu komentarza. Ja będę Wam za to bardzo wdzięczna, a tymczasem myślę, że to już wszystko z naszej strony na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.